Wyspa Hvar słynie z 3 rzeczy: lokalnego wina, aromatycznej oliwy i domowej rakii. Spacerując po tutejszych miasteczkach, bardzo łatwo trafić na niewielkie, rodzinne winnice, gdzie można spróbować prawdziwych, lokalnych specjałów. Podczas spaceru po Wrbosce mieliśmy okazję zobaczyć proces tłoczenia winogron w jednej z przydomowych winnic. Właśnie tak powstaje moszcz, z którego później robi się wino. Mieliśmy okazję dzisiaj być w lokalnej winnicy od pani winki i zobaczyć, jak produkuje się wino w takiej bardzo wstępnej fazie. I dostaliśmy przy okazji do skosztowania 2 szczepy białych winogron. Ten, który trzyma Justyna, to takie zwykłe białe winogrona. Natomiast obok, które ja trzymam, bardzo podobne, mają takie troszeczkę przebarwienia brązowawe, czerwone nawet. To jest szczep Bogdanusia i to jest szczep winogron, który tylko rośnie na wyspie Hvar i na płaskowyżu Stary Grad. A co do smaku, te, które ma Justyna, takie standardowe, powiedzmy, winogrona, są słodkie. Bardzo słodkie. Natomiast Bogdanusza jest lekko kwaskowa, o zupełnie innym, bardziej intensywnym aromacie. Natomiast skórka jest gorzka. A jakie wino z tego powstaje? Tak, Bogdanusza to jest też takie bardzo cenione wino. I jak tu kiedyś będziecie, polecamy skosztować. A tymczasem musimy opędzlować te gałązki. A dlaczego? Szybko. Bo bardzo szybko się robi z nich wino, jak za długo poleżą. A kulminacją tego dnia była degustacja w domu pana Andro Blaszkowicz, właściciela rodzinnego gospodarstwa, który zaprosił nas, by spróbować jego wyrobów. W tym filmie zabierzemy Was nie tylko na degustację, ale też do gaju oliwnego i na pola winne, opowiadając przy okazji o winie, oliwie i rakii oraz ciekawostkach z nimi związanych. I have 4 sorts olive oil. 4 sorts, yes. This is mixed sauce. In this bottle have 8 sorts olive. Okej. 8 sorts olive. In this bottle, it's only 1 sort Levantinka. Levantinka, many trees near the Hvar Island shoulder. But I have in my garden Levantinka. Lecchino is Italian sorts. I have in my garden. And Oblica. Oblica is traditional sorts in Dalmatia. In this time, maybe 80% Oblica. Wait 3 minutes. Jesteśmy aktualnie u pana Andra, a raczej u pana Andro Blaszkowicza, który prowadzi swój taki mały biznes i wytwarza wina, różnego rodzaju alkohole, a przede wszystkim pyszne oliwy. I właśnie jesteśmy teraz na degustacji różnego rodzaju oliw. Dowiemy się, czym się różnią, a wszystkie są wytwarzane tutaj na Hvarze i ze szczepów, które tutaj są, które rosną tutaj, są zbierane. This is mixed sorts. This is the usual we took from you every year, right? Every year. This yes, is yes. the usual. This is most popular. Most popular. Yeah.
color is very small, very little Very different. small difference. Yeah. difference. Yeah. Yes, yes. Nie zasłaniało? No, no. it's Because here. you want to. Yes, yes, Okay, yes, sure. yes. Okay, which is which? This is the light. Yes. So that's the Italian one. The In Italian. Italian, yes. To Italian. jest chyba najciemniejsze, takie najbardziej zielone. Na ten moment tak. Andro zaprezentował nam swoje oliwy, przygotował wszystko pod testowanie, pod degustację. Każda oliwa po kolei wlana. Jak widzicie, różnice są minimalne, chociaż można zauważyć różnice w kolorze. Za chwilę będziemy sprawdzać, jak duża różnica jest w smaku. Ta pierwsza to jest oliwa z 8 różnych szczepów, mix, który zazwyczaj kupowaliśmy, bardzo nam smakuje. Ona jest taka lekko drapiąca po gardle, jak się skosztuje, gorzkawa, wyśmienita. The taste is exactly the same as I remember. Yes. Really nice. It's just like hot here. Many people love this. Yeah. Yeah, we like it. Yes, yes. We like it. I like. Yeah. Oj tak, jest ostra. Drapiąca w gardło. Delicious. Very nice. Delicious. So, next one. Yeah, next one, Levantinka. Lewantinka. I think it is a bit stronger than the mixed one. Stronger. Stronger in the throat. Levantinka. Yes, And the color is different. color is different. It's darker than the first one. I smakuje troszkę tak bardziej trawiasto. Bardziej gorzka. Subcio. And it's more bitter, the Levantinka. Yeah. But it's good too. It's good. Well, I taste the difference. Yes, yes. Lecino? Lecino. Lecino. Lecino is Italian sauce. Many people like Lecino. Najjaśniejszy kolor ma, taki najbardziej żółty. Zupełnie inna. Bardzo delikatna moim zdaniem. Może aż. This one, for me, is lighter than two of those. Yes. Like Not so strong. not so strong for a throw. Strong Lecino. No, No. for me no, not so strong, Not so strong. but still very good. Okej. And now... Ta ostatnia to jest... This is the one that Oblica. I am interested in. To próbujemy. Pierwsze co mi się rzuca to jest bardzo gorzka. Taka bardzo, bardzo gorzka, Ale nie piekąca. ale nie piekąca. Chociaż po czasie jest piekąca. No ja jakbym miała wybrać z tych 4 smaków oliwy, to pomimo tego, że byłam tą ostatnią zainteresowana, czyli oblicą, troszkę zakręcimy, żeby się nie... To chyba
najbardziej smak mi odpowiadał tej lewantynki. Też mi się tak wydaje. Aczkolwiek ta ostatnia, czyli oblica też jest świetna. We very like oblica. Oblica. Yeah, I think this is stronger than the other three. Yes. And if I have to choose the one the best for me, I would select this one, Levantinka. Levantinka, and then Oblica, and then the same place the other one. Interesting. Yeah. Not many people Choose this one. like Yeah. Levantinka. I really like Yeah? it. Yeah, Yeah. very It's good. delicious. But in this bottle, maybe 50% Oblica. In the mixed one, 50% Yeah. of Oblica. Yes, the other. 20% Lecino, maybe 10% Levantinka. Oblica. Yes. And Oblica. Yeah, Oblica is garant 50-60% Okay, so it's main. in this bottle. Yes. Dlatego jest taka gorzka. And your wine. Yeah. Yes. I have Bogdanusha, but only for testing, not for buy. Okay. We know that the Bogdanusha, the grapes of Bogdanusha, Grapes. is the most popular and is Most popular. here in Hvar. Yes, Hvar. Maybe Brač little and short a little in Hvar. Bogdanusha is sourced in Dalmatia in Hvar. Yes. In this wine, maybe 50% Bogdanusha and another sorts. Rosé. Rosé is very popular. I know, it's like a desert one. Yeah. Yes. This is grapes. This sorts Plavac Mali. Okay. Plavac Mali, but another technology. Okay, so Yes. different production, Yeah, manufacturing. different production. Sorts Mali Plavac. Okay. This is the same, but Okay. Drugim szczepem, który jest bardzo popularny na Hvarze, jest szczep, z którego wytwarza się wina Plavac Mali. Tylko, że są to winogrona ciemne. Także Dokładnie. robi się czerwone wino bądź różowe. Probate. Może? Of course. Czy próba może? I think I don't know your Bogdanusha. I No. don't remember. Yeah. Not. You didn't have Bogdanusha before. No. I mean, like, did you have Bogdanusha before? Did you produce years ago Bogdanusha? Maybe not. Maybe not. Maybe not, Yeah. maybe not. Because I remember just Maybe not. bielo wino, czy czarno wino. Bielo wino, ali Bogdanusha is the best. Yeah, I know. Yeah. Win. Very like. Czyli Żywili. Živjeli u zdravlje. O zdrowiu. Da. fajne takie orzeźwiające. Jest orzeźwiające. Mam wrażenie, jest troszeczkę młodym jeszcze winkiem. It's a young wine. Yeah. The Bogdanusha. How old is this one now? 1 year. This one 1 year. 1 year. Not young. Not young. Not young. Very nice. I don't know if you taste the same, but for me, on the tongue, it seems like gas from the water, like from the gas water. I don't feel You it. don't feel like that. I don't feel it. But it's really nice. Maybe it is a taste after the olive oil, but it's very nice. Yes. Very nice. Yes, yes. I Yeah. oczywiście są to wina wytrawne, więc trzeba tu też to dodać. This summer is
in this. Bogdanusha and rosé is Most very popular. Most popular this summer. This summer. Most popular. We were surprised when we heard that all of the wines, almost in every winery, has been sold. That no one has the wine anymore this season. So yeah, the most popular, of Yes, course. most Yeah. popular, yes. So good season for the wine. Yes. And I think that there will be a great season for olive because there are a lot of olives. Next year is the best. Now I have 1,000 liters. Ah, you mean the last year Last with year, the la- olive? Last year. So but- for yes. this summer But- it was but very good. This year, no, maybe 50%. Okay. But there is a lot of olives on the tree, on the trees. When You we walk around, No, there- no. Okay, so this is just illusion. No. Okay. Say this man who prepare olive. Okay, no. Okay, this is just A our... myśleliśmy, że w tym roku tak obrodziły oliwki, bo na wszystkich drzewkach oliwnych jest pełno oliwek, ale dowiedzieliśmy się, że jednak ten rok nie jest zbyt dobry. Sorry, I'm slower. Very good. Very good. Bogdanusia. Bogdanusha was always good. This is very good sort. It's sweet? No. Also dry. Różowe też jest wytrawne, więc skosztuję. Świetny zapach. Red wine is super in winter, but not in summer. A rosé is deep in summer is the best. We can cool it Yes. in the fridge or put the ice and serve it when it's hot. Yes. Just- yes. But I think it's after this white wine, I have a feeling that this rosé is stronger. I don't know if this is just the feeling after Bogdanusha or Stronger. Yeah. More alcohol. more alcohol. We No. feel on the... 12 alcohol Bogdanusha i 12 alcohol rosé. In the rosé. So it is just my personal feeling. Yes. But really nice. Yeah, and I think with the ice it would taste really great for the coffee or for the dessert or just after the lunch or dinner. Yes. Very good. Yes. The best with mineral water. Okay, just inside a little bit. Okay. Różowe wino jest takim, powiedziałabym, winem deserowym, bardzo dobrym i sprawdzającym się w czasie upalnego lata, kiedy można go porządnie schłodzić, dodać kostki lodu. Można również troszeczkę dolać wody i po prostu próbować, kosztować przy kawie, czy przy obiedzie, czy po prostu przy lunchu. Bardzo dobre wino. Bardzo dobre. Really good. Wow. Thank you. Will be drunk. Widać. Yes, We on see the the glass. alcohol on the glass. No, one glass is not. Very nice. No, thank you. No. Thanks. But this one is. Yeah, You will drink.
Yes. Yes. Bardzo często jak tu przyjeżdżamy, bierzemy sobie właśnie u pana Andro białe wino. Jest bardzo przyjemnie orzeźwiające. Jedna lampka do obiadu, czy nawet po prostu tak, żeby wypić. Świetnie orzeźwia. No, my po prostu lubimy. To jest miejsce, do którego chętnie przychodzimy. I jeszcze sobie przekąsimy właśnie te winogrona, z których jest robione wino. To jest mały plac. To jest mały plac. Słuchajcie, te winogrona To jest mały plac. to jest właśnie szczep Mali Plawac. Drugi, który jest tutaj taki popularny. Jest bardzo słodki. Da, Skórka jest delikatna. da, to jest. Gdzie przy białych winogronach często zdarza się, że jednak ona jest taka bardziej twarda. Rewelacyjna. I bardzo szybko fermentują. Oj, tak. Da. To jest mały plac, on se proizvodi, znači od njega se proizvodi rosé i crno. I taj mali plavac, on ma negdje 18% sugar. 18% sugar is 12% alcohol. So when it prepare, 18% sugar, prepare, and wine have 12% alcohol. 12%. Nice. Bardzo dobre. Really nice. I must say that I'm very satisfied with all of your products. Very good. I knew already that they are very good, but I had a chance, we had actually the chance to taste your more olives, your rosé or Bogdanusha, which I really don't remember that you had. I only remember bielo vino and czarno vino, and they are very, very good. I really regret that you don't have Bogdanusha to sell. Very disappointed. This is not a good time to arrive for holiday. We should come earlier. Very good. Thank you very much, Mr. Aleno. Thank you, Mr. Hvala lijepa. Molim lijepo, molim lijepo. Thank you that we can record our video here. Yes. This video will be on YouTube, so you will be more popular than you are. Słuchajcie, pan Andro jeszcze dodatkowo, poza tym, że prowadzi taki rodzinny biznes, ma oliwy wina, to śpiewa wraz ze swoim synem w chorwackiej, tutaj wyspiarskiej klapie. Akurat w tym roku skończyły się koncerty już, natomiast mieliśmy przyjemność słuchać wykonań różnych lokalnych, tradycyjnych utworów w wykonaniu klapy pana Andro. I jeżeli kiedykolwiek będziecie mieli okazję gdziekolwiek pójść i posłuchać takiej klapy, to naprawdę bardzo polecam, bo jest to niezwykłe doznanie. A ciekawostka taka, że w 2018 roku pan Andro był z koncertami w Polsce, niedaleko od naszego miejsca zamieszkania, czyli Tychów, i poszliśmy na ten koncert i był fantastycznie. Także klapa Kasztilac. Klapa Kasztilac polecamy. Warto posłuchać, jest naprawdę bardzo przyjemnie. Hvala. Molim. Oliwki na Chwarze to nie tylko część krajobrazu, to część codziennego życia wyspy. W gaju oliwnym pana Andro mogliśmy zobaczyć kilka odmian, z których powstaje tutejsza oliwa. Najbardziej charakterystyczna jest oblica, typowo dalmatyńska odmiana. Daje oliwę łagodną, z delikatną goryczką. Jest też lewantinka, bardziej aromatyczna, z wyraźniejszą nutą świeżości i zieleni. Dla równowagi pan Andro uprawia również lecino, włoską odmianę, która bardzo dobrze odnajduje się w tutejszym klimacie. Często te oliwy są mieszane i właśnie taki miks pozwala uzyskać smak, który jest głęboki, zbalansowany i bardzo charakterystyczny dla Chwaru. Pan Andro opowiadał nam też, że oliwka lubi wodę, ale wszystko musi być w odpowiednich proporcjach. Nie można jej ani przelać, ani przesuszyć. Najważniejsza jest regularna pielęgnacja, cierpliwość i obserwacja drzew.
a nie intensywna uprawa. Oliwa może nazywać się extra virgin tylko wtedy, gdy oliwki są tłoczone bardzo szybko. Najlepiej jeszcze tego samego dnia, w którym zostały zebrane. Im krótszy czas od zbioru do tłoczenia, tym lepsza jakość, smak i właściwości oliwy. To wszystko sprawia, że oliwa z chwaru nie jest produktem masowym. To efekt pracy konkretnego człowieka, konkretnego gaju i konkretnego sezonu. I dokładnie to czuć w smaku. A przy okazji poznaliśmy też oślicę pana Andro o imieniu Mala. Osiołek to jeden z symboli chwaru. Choć najczęściej spotyka się tu dalmatyńską odmianę, Mala jest jednak inna. To odmiana afrykańska, która równie dobrze odnalazła się w tutejszym klimacie. Z kolei wino na chwarze to coś więcej niż tradycja. Wyspa słynie przede wszystkim ze szczepu Plawac Mali, mocnego, wyrazistego, dojrzewającego w słońcu i na kamienistej ziemi. To z niego powstają intensywne, pełne wina, z których słynie Dalmacja. Jest też Bogdaniusia, zupełnie inna, delikatniejsza odmiana, typowa właśnie dla chwaru. Daje lekkie, świeże wina, idealne na tutejsze, gorące dni. Co ciekawe, winorośli na chwarze zazwyczaj się nie podlewa. Korzenie sięgają głęboko w kamieniste podłoże, a sama roślina jest przystosowana do suszy i słońca. To właśnie dlatego winogrona mają tu tak intensywny smak. Po zbiorach winogrona są tłoczone. Powstaje moszcz, który następnie fermentuje i z czasem zamienia się w wino. Bez pośpiechu, bez przyspieszania. Dokładnie tak, jak robi się to tu od pokoleń. I właśnie to czuć w kieliszku. Słońce, kamień i czas. No i na koniec temat rzeka, czyli rakija na chwarze. Najpopularniejsze rodzaje rakii to komowica i lozowacza. Komowica powstaje z wytłoczyn pozostałych po produkcji wina, natomiast lozowacza powstaje z fermentujących winogron. Kolejnym taką bardzo popularną rakiją na chwarze jest travarica. No i tu to już ta receptura jest bardziej skomplikowana i jest niejednoznaczna, przez co w wielu różnych winiarniach, destylarniach wyglądają i smakują zupełnie inaczej. I tu mamy dla porównania rakiję, trawaricę, zielonkawą taką. Wiemy, że była w niej na pewno ruta, na pewno były liście laurowe, koper, co dziwne. Podejrzewamy, że szałwia, bądź nawet lawenda, ciężko do końca stwierdzić. Zapach jest bardzo ziołowy, bardzo ostry i to tak samo w smaku jest. A druga jest taka bursztynowa, bym powiedział. I tu już ewidentnie czuć, że jest ruta. Powiedziałbym, że są też figi. Nie wiem, może ty coś jeszcze dodatkowego wyczujesz? No ja zawsze czuję winogrona w każdej takiej rakii, natomiast one niekoniecznie występują. Ona jeszcze taki rodzynkowy, taki posmak takich suszonych owoców. To może dlatego mam takie wrażenie. W każdym razie to travarica, a smakują i pachną zupełnie inaczej. I tak, rakija ogólnie powstaje na chwarze poprzez destylację. Zazwyczaj w takich miedzianych alembikach. No i później jest leżakowana w szkle bądź w drewnie. To też zależy od destylarni, od sposobu i od tego, co chcemy uzyskać. Coś jeszcze byś dodała? Tak, chciałabym dodać, że często rakija jest podawana w restauracjach na koniec uczty. W ramach takiego podziękowania od gospodarzy za to, że mogli nas gościć. To nie jest trunek, który pije się szybko. Tutaj chodzi o smak, o aromat i tą chwilę
piękną chwilę. To żywili!